Cześć, Tomek z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj będzie o Garecie AT Pro. Ten film będzie instrukcją obsługi dla nowych użytkowników oraz dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad kupnem tego wykrywacza. W dalszej części natomiast rozszerzę tą instrukcję i pokażę bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak konserwacja, popularne usterki. Pokażę również wykaz ID przedmiotów, wady i zalety tego wykrywacza oraz na sam koniec moje prywatne ustawienia, z jakimi chodzę. Zapraszam serdecznie do oglądania. Ok, zaczynamy od podstawowych rzeczy, czyli tego, co mamy na ekranie, przycisków i do czego one służą. Wykrywacz uruchamiamy poprzez wciśnięcie na 1 sekundę przycisku Mode. Wykrywacz się uruchomił, tak samo go możemy wyłączyć. Tym samym przyciskiem możemy zmieniać tryby pracy. Gareth AT Pro ma 2 główne tryby pracy i 3 podkategorie w każdym. Główny tryb pracy standard, 3 podkategorie custom, coins oraz zero. Teraz jesteśmy w głównym trybie Pro, custom, coins, zero. Tak samo. Przycisk ten służy również do resetu, do ustawień fabrycznych całego wykrywacza poprzez przytrzymanie go na 5 sekund. Wykrywacz się zresetował. Kolejnymi przyciskami są przyciski Iron Disk, plus i minus. Służą one do zmiany poziomu dyskryminacji żelaza. Jak sami widzicie, cyfra się zwiększa i zmniejsza. Kolejny przycisk Iron Audio. Przycisk służący do chwilowego włączenia słyszenia dyskryminowanego żelaza. Po wciśnięciu pojawia się tutaj napis Iron Audio. Następne przyciski są to przyciski regulacji czułości. W tej chwili wykrywacz jest skręcony na najniższą czułość, ponieważ jesteśmy w mieszkaniu i będzie po prostu się wzbudzał, łapał dużo zakłóceń. Zobaczcie sami. Zmieniam czułość. W tym momencie wykrywacz widzi ścianę przed nami oraz stolik i jego elementy metalowe, na których leży. Następnym przyciskiem jest klawisz przycisk Pinpoint. Służy on do dokładnego namierzenia celu w ziemi oraz do zmiany częstotliwości wykrywacza. 2 następne przyciski, które są ze sobą powiązane. Ten duży tutaj Elim, czyli eliminacja, i Notch Disk. One służą do eliminacji i dyskryminacji konkretnych segmentów na skali. Kolejny przycisk to Ground Balance. Służy on do strojenia wykrywacza do gruntu w trybie manualnym lub automatycznym. Mamy już omówione na szybko wszystkie przyciski, teraz omówimy wskaźniki. Pierwszym wskaźnikiem jest wskaźnik głębokości, który jest tutaj po prawej stronie ekranu. Mamy tutaj określenie w centymetrach, na ilu centymetrach może zalegać przedmiot, który właśnie w tej chwili znaleźliśmy, ale to jest w odniesieniu do przedmiotu wielkości monety. Trzeba o tym pamiętać. Zaraz obok mamy wskaźnik naładowania poziomu baterii, wskaźnik czułości. W tym dużym kwadratowym okienku pojawi się identyfikator cyfrowy celu. U góry te kwadraciki czy prostokąciki to jest skala dyskryminacji. Z lewej strony, tutaj już gdzie patrzyliśmy wcześniej, pokazywałem, mamy wskaźnik trybu pracy. Od góry poziom dyskryminacji. Wykrywacz ma 6 trybów pracy. 3 standardowe dla nowych użytkowników, nie znających jeszcze wykrywacza, oraz 3 w trybie Pro dla zaawansowanych użytkowników. Tryb standard jest bardzo prostym trybem, w którym dźwięki są silne, wyraźne i mocne, nie przekazują zbyt dużo informacji o przedmiocie. Dźwięki po prostu są albo ich nie ma. Nie wiemy, jak głęboko sygnał zalega, jaki ma kształt, czy jest zanieczyszczony w jakiś sposób. Przez to ten wykrywacz w tym trybie jest dużo bardziej stabilny, spokojniejszy, ale jednocześnie wolniejszy, ma gorszą separację, jest zdecydowanie przeznaczony dla takich początkujących użytkowników. Zobaczcie sami, jak brzmią dźwięki w tym trybie.
Dla wielu przypominają one bardzo gongi. Tryb Pro natomiast jest to tryb, który tak naprawdę uwalnia wszystkie możliwości wykrywacza, przekazuje dużo więcej informacji o obiekcie, pokazuje jego rozmiar oraz głębokość zalegania. Dźwięki są zupełnie inne. Zobaczcie sami, jak brzmi wykrywacz w tym trybie. Ok, teraz przejdźmy do konkretnych tych trybów. Zaczniemy od Standard, Custom. W ogóle oba te tryby Custom, niezależnie czy to będzie Standard czy Pro, charakteryzują się tym, że są programowalne przez użytkownika i te nastawienia są utrzymywane nawet po wyłączeniu zasilania, czyli po wyłączeniu detektora. W trybie tym Custom właśnie możemy sobie poustawiać jakieś tam dla nas ważne ustawienia, które chcemy, żeby detektor zapamiętał, czułość, dyskryminację i tak dalej. Tryb Standard Coins. W tym trybie, jak sama nazwa mówi, jest on przeznaczony do szukania monet, przynajmniej w teorii. Dyskryminacja jest ustawiona na poziomie 35, jest wycięty też pierwszy segment dla folii aluminiowej. Standard Zero, czyli widzimy, słyszymy wszystkie rodzaje metali, również z żelazem. Jest to najbardziej otwarty tryb. Ustawienia te są takie same dla trybu Pro. Dokładnie niczym się nie różnią. W Custom wszystko jest zapamiętywane. Coins tak samo jest ustawiona dyskryminacja. Zero, tryb otwarty. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Omówimy teraz poszczególne ważne funkcje detektora. Zaczniemy od dyskryminacji żelaza i dyskryminacji wybiórczej. Żelazo możemy dyskryminować w przedziale od 0 do 40 i im wyżej ten przedział ustawimy, tym detektor będzie sygnalizował mniej stalowych rzeczy. W dyskryminacji wybiórczej możemy wyłączyć konkretny przedział, konkretny segment sygnałów. Możemy wyłączyć takie rzeczy jak np. kapsle czy zrywki od puszek. No ale wtedy wykrywacz również nie będzie widział wszystkich dobrych sygnałów w tym zakresie. Często jest tak, że sygnał zrywki od puszki jest podobny do złotych obrączek. Jeżeli zdyskryminujemy zrywki, zdyskryminujemy również złote obrączki. Strojenie do gruntu, czyli ground balance. Jedna z ważniejszych rzeczy, które musimy zrobić przed rozpoczęciem każdych poszukiwań. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Ręcznie, wciskając przycisk Ground Balance, zwalniając go i pompując cewką w stronę gruntu, jednocześnie zwiększając lub zmniejszając wartości przyciskami plus i minus, aż odpowiedź detektora od gruntu będzie optymalna. Lub można zrobić to też automatycznie poprzez naciśnięcie i trzymanie Ground Balance i tak samo pompowanie cewką strony gruntu. Kolejną opcją, jaką oferuje nam Gareth AT Pro, jest zmiana częstotliwości. Może on pracować na 4 różnych częstotliwościach, ale często ludzie to nazywają kanałami. One się nieznacznie od siebie różnią. Została ta opcja stworzona po to, aby minimalizować zakłócenia np. z linii energetycznych lub od innych detektorów, które są w pobliżu. Żeby zmienić częstotliwość, wciskamy i trzymamy przycisk Pinpoint, a następnie przyciskami czułości zmieniamy kanały. Trzeci, czwarty, pierwszy, drugi. Ok, to by było na tyle w części pierwszej. Serdecznie zapraszam do drugiej, tam będą bardziej zaawansowane rzeczy. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!